Jadę do jednego z najbardziej odizolowanych i niedostępnych krajów na świecie. Dużo ryzykuję, ponieważ mogę zostać zamknięty w więzieniu lub metalowym kontenerze na pustyni. Tamtejsza władza bardzo nie lubi ludzi, którzy przylatują i chcą pokazać prawdę o tym kraju. Musiałem zaryzykować. Zabieram was do Erytrei, czyli kraju, który jest nazywany Koreą Północną Afryki. A dlaczego? Sami się przekonajcie. Zapraszam was na serię 3 odcinków z tego kraju. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał, aby nic cię nie ominęło. Zaczynamy. Witajcie w podróży do jednego z najbardziej tajemniczych i opresyjnych miejsc na świecie – Erytrei. Znany jako Druga Korea Północna, jest miejscem, gdzie życie codzienne jest naznaczone brutalnym reżimem i represjami. Wyobraźcie sobie kraj, w którym wolność jest jedynie iluzją, a życie pod rządami brutalnego dyktatora stało się niekończącym się koszmarem. Isaias Afwerki, bo o nim mowa, wprowadził szereg drakońskich zasad, które całkowicie kontrolują życie obywateli. Od zakazu wolności słowa po ścisłe nadzorowanie każdej sfery życia społecznego. Erytrea, położona na strategicznym wybrzeżu Morza Czerwonego, graniczy z Sudanem, Etiopią i Dżibuti. Z jej stolicą Asmarą, znaną ze swojego europejskiego uroku, kraj ten wydaje się być na pierwszy rzut oka fascynującym miejscem. Jednak za tym pięknym płaszczem kryje się jedna z najbardziej brutalnych dyktatur na świecie. Isaias Afwerki, prezydent Erytrei, który sprawuje władzę od momentu uzyskania niepodległości od Etiopii w 1993 roku, niegdyś bohater narodowy, szybko przekształcił Erytreę w państwo autorytarne, gdzie nie ma miejsca na wolność słowa ani polityczną opozycję. Konstytucja z 1997 roku, obiecująca demokratyczne reformy, nigdy nie została wprowadzona. Zamiast tego Afwerki rządzi dekretami, utrzymując stan wyjątkowy jako pretekst do brutalnych represji. Wolność prasy nie istnieje. Wszystkie media są ściśle kontrolowane przez państwo, a niezależni dziennikarze są regularnie zatrzymywani, torturowani, a często też znikają bez śladu. Wyobraźcie sobie teraz życie w Erytrei, gdzie obowiązkowa służba wojskowa trwa na czas nieokreślony. To prawdziwe nowoczesne niewolnictwo. Początkowo przewidziane na 18 miesięcy, program ten z biegiem lat przekształcił się w niekończący się cykl służby wojskowej i pracy przymusowej. Każdy obywatel, zarówno mężczyzna, jak i kobieta, jest zobowiązany do wstąpienia do służby po ukończeniu 18 roku życia. Warunki są skrajnie trudne. Długie godziny pracy, niski poziom wynagrodzenia i brak podstawowych praw to codzienność. Wszyscy młodzi ludzie, po zakończeniu podstawowego szkolenia, są przydzielani do jednostek wojskowych lub cywilnych, gdzie często pracują w ekstremalnych warunkach. Ta praktyka jest szeroko postrzegana jako forma kontroli społecznej, która zmusza wielu do próby ucieczki z kraju, mimo ogromnego ryzyka. Siemanko, pozdrawiam serdecznie w kolejnym odcinku z tej serii z wyprawy w sumie po 5 kontynentach. Będzie 100 vlogów, tak jak wam mówiłem, także jeśli nie widzieliście jakiegoś poprzedniego, zapraszam, bo jeden po drugim to jest jakby kontynuacja, w każdym coś ciekawego się dzieje. Dzisiaj lecę do kraju, który naprawdę jest jednym z najbardziej zamkniętych i niedostępnych krajów na świecie. Jest to Erytrea. Jak tam się dostałem? Jak tam się dostałem? Opowiem wszystko w tym odcinku, także oglądaj dalej. Zapraszam. No, jestem już na lotnisku. Mój hotel był 10 minut stąd, także bardzo blisko. Ale dzisiejszy lot będzie nieco inny niż inny. Bo dzisiaj lecę biznes klasą. Ale to nie dlatego, że chciałem tą biznes klasę, tylko dlatego, że nie miałem wyboru. Bo jak kupiłem zwykły bilet, po pół godziny wysłali mi, nie, może nie pół godziny, może 10 minut. Wysłali mi wiadomość: sorry, już nie ma, możesz wziąć tylko biznes klasę. Na biznes klasę, na taki krótki lot, to wiecie, nic specjalnego nie będzie. I do czego upoważnia mnie ten bilet? Muszę zdać w kolejce, tylko sobie idę czerwonym dywanem. No i oczywiście biznes klasa jeszcze daje mi wejście
do specjalnego luncha. No. Wszędzie jedzonko. No dobra, bo ogólnie to jak byłem kiedyś w tym drugim lunchu, to tak nie za wesoło było, a tu widzę, że jest całkiem spoko. No i moi kochani, zaczynamy przygodę. Wsiadam do samolotu, czyli idę do samolotu, do Asmary, czyli do stolicy Erytrei. Nigdy nie widziałem tak pchających się ludzi do bramek. Jakby mieli nie zdążyć wsiąść. Ale to będzie inny świat. O, widzę, że jest duży samolot, to może ta biznes klasa będzie też fajna. No i moi drodzy, jestem w szoku. Nie przypuszczałem, że na tak krótki lot będę sobie leciał w takiej biznes klasie. Myślałem, że po prostu będzie trochę więcej miejsca. A tu jest petarda po prostu. Zaraz pewnie podadzą jakieś jedzonko, coś do picia. Jestem w szoku. W przypadku jeszcze na taki krótki lot, bo godzina 20, tyle, że ten samolot nie lata codziennie do tego. Także może dlatego tak właśnie jest, że zbierają ludzi na duży samolot i leci. Powiem jedną rzecz, która mnie bardzo zaskoczyła, a jest to, że nikt na wejściu na bramce nie sprawdził, czy ja mam w ogóle pozwolenie, żeby wjechać do Erytrei. To jest bardzo dziwne, bo we wszystkich tych krajach, do których jechałem, i to nie było takie proste, wszędzie trzeba było pokazać od razu na wejście, że ma się pozwolenie. Tutaj ja mam specjalną kartkę, która upoważnia mnie do tego, że mnie wpuścili do Erytrei. Musiałem za nią zapłacić $70. Na miejscu muszę zapłacić $75, a na miejscu 70 muszę zapłacić za wizę jeszcze. Było to bardzo takie problematyczne, żeby załatwiać rzeczywiście. Trzeba mieć kogoś wewnątrz, agencję, która jest tam w Erytrei. Oni odpisują tylko raz w tygodniu, ze względu na to, że nie mają internetu, żeby odpisać. Naprawdę bardzo długo trwało załatwianie tego wszystkiego. No udało się w końcu, koniec końcem, także bardzo fajnie. No i później dalej wam powiem co i jak jeszcze, ale no jeśli ktoś by chciał akurat jakąś pomoc, ktoś by chciał jechać do Erytrei, po prostu odezwijcie się do mnie, to wam wyślę kontakt. No i wylądowaliśmy w Asmarze, czyli w stolicy Erytrei, na lotnisku, w którym nie ma żadnego samolotu. Serio. A jesteśmy w stolicy. Patrzcie. Żadnego samolotu na całym lotnisku. Z drugiej strony to samo. Mikrofon na razie schowałem, bo oglądałem też, że media nie są mile widziane w tym kraju. I lepiej nie zwracać uwagi na siebie. Tutaj macie jakiś hotel, to sobie można mailem zarezerwować. Dużo wcześniej na pewno trzeba, ale w razie bo wymagali teraz tego ode mnie, ja nie miałem. No i wyszło tak, że siłą rzeczy muszę zostać w tym Krystal, bo jakiś musiałem podać, bo mnie nie chcieli wypuścić i w ogóle jestem tu dalej. Jeszcze będę tu nie wiem ile, wszyscy już wyszli z lotniska, już stoi godzina. No i czekam. Czekam na wizę, żeby mi wkleili do paszportu. Co tu jest? Wow, coś znalazłem. Jakaś skrzynia. Jest jakaś koperta. Zaraz sprawdzę coś w środku. Na skrzynce napisane premiera Shaft 2. Kłódka. Zaraz zobaczę o co chodzi. Sprawdzę kopertę. O, jest latarka. Światło ujawnia to, co ukryte. Witaj w tajemniczej misji z Shaft. Użyj zawartości koperty, aby znaleźć kod ukryty na skrzyni. Otwórz skrzynię i odkryj prawdziwy skarb. No to próbujemy. Muszę znaleźć kod, żeby otworzyć kłódkę. Jest. 002. Jest.
oglądnijmy co jest w środku. Wow. Nowa maszynka SHAF 2. Moi drodzy, firma SHAF wypuściła najnowszą maszynkę, czyli SHAF 2. Możecie zobaczyć, zmienił się troszkę kształt. Metalowa końcówka, którą można oczywiście zmienić na trymer. Czyli macie dwie końcówki w maszynce, stację ładującą, latarka, poziom naładowania baterii i jest najlepsza do miejsc intymnych. Także naprawdę serdecznie polecam. No i dobra, wychodzę. Zaraz w tekstówce jak będę, opowiem wam jak to wyglądało w środku, jak wszystko przebiegało. A teraz to się trzeba dogadać co do taksówki. Tylko wam powiem tak, jeśli ktoś będzie jechał, weźcie, od razu mówcie, że ten Crystal Hotel, on coś koło $80 wychodzi, później wam powiem ze śniadaniem, ale podobno jest tam Wi-Fi, a tu nigdzie nie ma, a tam podobno jest, ale to zobaczymy jak tam już dojdę. Teraz wam powiem, za taksówkę do Crystal Hotel musicie zapłacić 300, czyli na lotnisku jak wymienicie, to jest $20. Nie uwierzycie. Mam takiego farta, że to jest szok. Zaraz wam opowiem. Dobra, to, że mam farta jak mało kto, no to już jest wiadomo. Sprawdzę to na każdym kroku. Ale pomyślcie sobie, przyjechałem tu do hotelu, okazało się, że kosztuje $60. No to cena naprawdę świetna. I dodatkowo jest internet. Tutaj w Erytrei nie ma nigdzie internetu. Nigdzie. Tutaj jak czytałem, podobno 1% ludzi w ogóle ma internet, a ja trafiłem do hotelu, w którym jest Wi-Fi. Chyba, że się dużo zmieniło. Ale to oglądałem takie aktualne filmy. Mogło się zmienić. Ale słuchajcie, pyta się pani, że chce rano jechać do Massawy, czyli do takiego miasta drugiego, do którego chcę tu pojechać. Takiego, w którym widać najwięcej jeszcze ślady wojny, bo tam jeszcze ostatnie walki się toczyły. Po tym jak w 93 Erytrea wygrała, powiedzmy, bitwę i ogłosiła niepodległość tutaj Erytrei. No i tam to jeszcze widać bardzo. Tam są jeszcze te budynki cały czas rozwalone, nikt ich nie naprawił i tak dalej. No i siedzi tam chłopak taki w recepcji i tak słucha. I mówi, ty, no my jutro jedziemy do Massawy. Ja mówię, nie gadaj. Mówi, no tutaj jestem turystą z Algierii, jest tutaj chłopak z Japonii. Jak chcesz, to możesz dołączyć do nas. Ja mówię, dziękuję. No i jutro rano jadę do Massawy. Ale to nie jest takie proste. Wy musicie dostać zezwolenie z biura turystyki, żeby w ogóle móc pojechać. Tak samo było w Pakistanie, zresztą ja tego nie załatwiłem, jeździłem bez tego, ale tutaj tak trzeba zrobić, bo jakby mnie gdzieś sprawdzili, to miałem kłopoty. Czyli ja po prostu rano, 8 rano muszę iść, załatwić sobie pozwolenie, żeby móc pojechać do Massawy. Ale czad. I jeszcze powiedział mi ten chłopak, nasz kierowca ci to szybko załatwi, nie będzie z tym problemu. I dobra, idę się gdzieś przejść po mieście i powiem wam tak, jest wszędzie tyle ludzi młodych, że naprawdę szok. Na lotnisku zupełnie na odwrót. A tutaj jestem teraz w centrum. Po pierwsze jest tu bardzo ładnie. Tu wam pokażę jutro. Tu w ogóle, jak wam mówiłem, to była przez parę lat kolonia włoska. To miasto zrobione jest na włoski styl. O, tu jest główna ulica. I to miasto nazywają Małym Rzymem. Także zobaczycie ten włoski klimat jutro. Nie jutro, sorry, pojutrze, bo jutro jadę do Massawy, ale pojutrze zobaczycie. Też wam pokażę. Tutaj jest podobno bardzo bezpiecznie w tym kraju. Z tego co słyszałem. To jest przykład tego, jak wygląda świat bez internetu. Ludzie wychodzą, rozmawiają ze sobą, nie siedzą na telefonach, bo i tak tam nic nie mają w tych telefonach. Inaczej jest, na pewno jest inaczej. Ja nie wiem, czy ja nie trafiłem dzisiaj na jakieś, nie wiem, jakieś święto albo coś. Bo naprawdę, tyle ludzi idzie cały czas w jedną, w drugą stronę. To może tak. W ogóle tutaj dochodzę teraz do takiej pięknej katedry, ale to wam pokażę w drugim odcinku. Tak jak mówiłem, trochę mój plan na zwiedzanie Erytrei się zmienił przez to, że poznałem tych chłopaków w hotelu. Bo głupio z mojej strony było nie skorzystać z tego, żeby z nimi pojechać, bo zaoszczędzę dużo pieniędzy. No i w ogóle zawsze będzie z kimś fajniej. Nowe osoby poznane. Przyszedłem właśnie do restauracji,
No i powiem wam, że no tanio nie mają. Zupa $4 mniej więcej wychodzi. 15 to jest $1. To $4 za zupę. Za na przykład ja sobie chcę wziąć spaghetti. $10. Ciekawe, czy tak drogo trafiłem? O, pizza nawet tutaj $11. No nie ma jakoś tanio. No i nie mogło się obyć bez pasty. Do tego dostałem oliwę, bułeczkę, wodę po włosku. Dobra, pogadałem z dziewczyną w barze i się pytam, czy dzisiaj jakieś święta, bo coś tam... Nie, no to tak jest codziennie. Ale powiem wam, że zupełnie inni ludzie tu są. Totalnie inni niż w Etiopii. Żeby sprecyzować to, chodzi o to, że widać, że... No widać, że tutaj była ta kolonizacja, widać te takie... No inaczej są ubrani po prostu, o tak powiem. Tutaj jest czysto w tej stolicy bardzo... Te budynki są inne. Jutro mam... Znaczy nie jutro, tylko pojutrze wam tu pokażę, jak to dokładnie wygląda, ale... Znaczną różnicę widzę tutaj, niż na przykład, wiecie, niż w takiej stolicy Etiopii. Bardzo dużą różnicę. Siemanko, pobudka 7 rano, znaczy 6:45. Jest już teraz 7. Czekam na ziomka, który ma ze mną i załatwić mi pozwolenie na to, że mógł jechać do Massawy. Trzeba mieć zezwolenia. Kawka o poranku. Tutaj uwielbiają pić kawę. Jest bardzo dobra. Mówiłem się z ziomkiem na 7. Jest już 7:20 i dalej go nie ma. Ja chyba się źle zrozumiałem z tym ziomkiem wczoraj. Godzina od pobudki już jest 7:45. No on dalej nie przyjechał. Dziwne. Więc idę zaraz na śniadanie. Będę czekał dalej. O 9 mamy wyjeżdżać, ale my mieliśmy rano jechać do tego urzędu załatwić pozwolenie. Nie wiem. Może sam pojechał. Pokażę wam, jak wygląda lokalna waluta. Popatrzcie, to jest 100 nakwa. 15 nakwa to jest $1 mniej więcej. Na każdym inne twarze. W Erytrei więzienia są miejscem najciemniejszych koszmarów. Więźniowie są przetrzymywani w wilgotnych, przepełnionych celach, gdzie brak jest światła słonecznego lub w metalowych kontenerach na pustynnej spiekocie. Warunki są nieludzkie. Brak wentylacji, tortury, niewłaściwa opieka medyczna i skąpe jedzenie to codzienne problemy. W takich warunkach ludzie znikają bez śladu, a ich rodziny pozostają w niepewności. Historia Helen Berheim jest jednym z najbardziej poruszających przykładów brutalności reżimu. Po wydaniu popularnego albumu chrześcijańskiego Helen została aresztowana i przez 2 lata trzymana w metalowym kontenerze morskim. Jej przestępstwo? Odmowa wyrzeczenia się swojej wiary. Dziś, mimo ran fizycznych i emocjonalnych, Helen mieszka w Danii, gdzie poświęca swoje życie opowiadaniu swojej historii i inspirowaniu innych. Ziomek z Algierii, za chwilę wam przedstawię. Tak wygląda flaga dokładnie. Flaga Erytrei. Pogadałem właśnie z tym chłopakiem z Algierii o... To co to? Angielsko, ale to wygląda, jakby była jakaś wypożyczalnia. Sobie można wypożyczyć coś. A nie, i można też oglądać. A nie, to graje na plejce. Jaka fejka chyba. Powiem wam, że ten kraj jest tak ciekawy. W ogóle Asmarę, czyli stolicę, w całości wybudowali Włosi. Oni wiele lat kolonizowali tutaj właśnie Erytreę. Hello, how are you? Dzieci ciekawe, bo tatuaż zauważyły. O, patrzcie, jakie kafejki w takim starym stylu, włoskie. Hello, how are you? How are you? Can you just show us how to look? Okay. Beautiful. Please come in. O, pan zaprasza. Tu właśnie ludzie są bardzo mili. To wam od razu powiem.
Sorry. No i dodatkowo musicie wiedzieć, że właśnie tutaj w Erytrei przez 30 lat trwała wojna właśnie z Etiopią. No i dzisiaj wam pokażę właśnie jeszcze skutki tego, jak to wygląda, jak Massawa jest jeszcze zniszczona. Prawdopodobnie zrobię 3 ciekawe części, może 2, nie wiem, zobaczymy ile się uda z tego wyjazdu, żebyście mieli cały obraz tego, jak to wygląda. O, tu mój ziomek z Japonii, z którym też dzisiaj jadę. Przypadkowo ich poznałem. Tak wygląda sklepik. Muszę przyznać od razu jedno, no mają tutaj straszny los z czasem. Umówiłem się z gościem o 7, nie przyjechał. Później o 8 się spotkałem na śniadaniu właśnie z ziomkiem z Algerii i z Japonii, z którymi dzisiaj jadę. Oni dzwonili do niego już 3 razy, że jedzie. Miał być przed 9, jest 15 po 9 i dalej chłopa nie ma. Wyluzowany. No, mówi, że mamy czas. No. A, mamy czas, wiadomo. Tylko 2 godziny musimy jechać w jedną stronę do Massawy, później 2 godziny wracać. A chcemy też jak najwięcej zobaczyć, jak najwięcej pokazać. Znaczy ja chcę jak najwięcej wam pokazać, jak to wygląda. Hello! Dzieciaki są to bardzo ciekawskie. Powiem wam jeszcze trochę bardziej, jak wygląda sprawa na przykład jak się chcecie wybrać do innego miasta, na przykład do Massawy, tak jak dzisiaj chcę jechać. Musicie się zarejestrować i dostać zezwolenie tutaj w pewnym biurze. Później wam to pokażę. Znaczy w środku nie będą pewnie nagrywać, ale powiem wam co i jak. Oni muszą dać zezwolenie, żeby tam jechać. Ogólnie jakbyście sobie chcieli wziąć jakiś transport tutaj publiczny, jest możliwość jechania autobusem, ale bardzo mi odradzali, żeby to zrobić. Zresztą po tym, co wczoraj widziałem, co tu się dzieje w autobusach, to już wiem, o co im chodziło. A druga sprawa, możecie wziąć sobie samochód i z kierowcą, ale to kosztuje $200 za dzień. Także fajnie, że poznałem tych chłopaków, bo podzielimy sobie koszty. No i dość dużo na tym zaoszczędzę. Ważna rzecz jeszcze, którą musicie się dowiedzieć o tym, gdzie dzisiaj jedziemy, czyli Massawa. Massawa to będzie zupełnie inne miasto niż jestem tutaj teraz, czyli w Asmarze, w stolicy. Asmarę wybudowali Włosi, tak jak wam powiedziałem, w 100% i to wszystko zobaczycie też w kolejnych częściach. Ale za to Massawa była budowana za czasów otomańskich, czyli tam wygląda, jak wiecie, bardziej egipsko można powiedzieć, w takim stylu. No i to miasto tam jest bardzo zniszczone podobno. 9:40, dalej go nie ma. Czekam od 7. Dobra, przyjechał. 10:15. Mówiliśmy się o 7. Ale jest taka opcja, że muszę zostawić drona, bo powiedział, że tam i tak nie ma szans, żebym gdzieś latał. Przyjechał nasz kierowca, znaczy nasz przewodnik, bo musimy mieć takiego pana, który się nami zajmuje, bo sami byśmy tam nie... Znaczy, moglibyśmy, ale lepiej być z nim. Jest permit załatwiony. Trzeba było za niego zapłacić $3,5. Okej. Jedziemy tyła. Widzę, że nasz ziomek to dopiero załatwia transport. Dobry jest. No i dobra, okazało się, że ten chłop z nami jednak nie jedzie, tylko był naszym łącznikiem, żeby nam dać zezwolenie. Na miejscu będzie czekał na nas ktoś inny i dowiedziałem. Here is my friend from Japan. Yeah. My friend from Algeria. And our driver. What's your name? Robert. Robert. Nice to meet you, Robert. Nice to meet you. Please don't be crazy driver. We want to we want to be alive on the end. No money. No money. Hello. Będziemy spróbować teraz owoca z kaktusów. How much is it? How much? For one, only one.
No, no one mug. Only one. Only one. One. How much? How much? How much? 1 second. 1 second. 1 second. How much for one? How much for one? How much? One. Hunting. What inshallah? Hatta habo. How much they say? So one nakpa. One nakfa. Okay. And I would do try as well. This one is better. Dobra, dostałem swojego do spróbowania. Już próbowałem oczywiście. Okay. You like it? It's good, it's sweet, yes. Jest dobre. A wiecie co jest najlepsze? Te dzieci zbierają to po prostu tutaj, bo wszędzie tu dookoła rosną te kaktusy. I oni to zbierają tutaj. Patrzcie, jaki piękny widok. W ogóle musicie wiedzieć, że o tym, że ta stolica jest na 2400 metrów. Jest naprawdę bardzo wysoko, chyba najwyżej w Afryce. Znaczy na pewno najwyżej w Afryce położoną stolicą. Dzieciaki tutaj mogą porozmawiać po arabsku ze chłopakiem tutaj z Algierii. To ucieszone. Na początku były takie nieśmiałe, a teraz już żaden problem. To ogólnie mówią w paru językach, żebyście wiedzieli. Można się po arabsku też dogadać, oczywiście po angielsku też można się dogadać, nie wszędzie, ale można. Mają ten swój język. Thank you so much. A, myślę, że mamy kapcia. Yeah, I hear it. Myślę, że kapcia mamy, ale na szczęście nie. Piękne regiony tu w ogóle są. Rejony znaczy się. Naprawdę pięknie zielono, góry dookoła. Super to wygląda. Zatrzymałem się w takim miejscu pośrodku niczego, już dziecko biegnie coś sprzedać. Właśnie samochody się zatrzymują, żeby coś zjeść, na jakąś kawę, cokolwiek innego. Fura nam się sypie. Co chwilę coś odpada. Przygód nie brakuje. A jeszcze trochę będziemy, ale powiem wam, że to już gorąco zrobiło. To jak tam dojedziemy, to ma być 40 stopni. Przyszliśmy do muzeum, dość dziwnego muzeum. Patrzcie, wystawy rybek. Właściwie niektóre pokończyła woda. Możecie zobaczyć szkielet. Śmiałem się, że dinozaura, ale nie. To nie dinozaur, nic się nie przejmujcie. No, tutaj możecie zobaczyć pozostałości po wojnie, które zostały w muzeum. Cała broń. Tak, bo mówiłem, tutaj w 1993 roku skończyły się te walki, odzyskali, znaczy ogłosili niepodległość, ale to miasto, właśnie tu gdzie jesteśmy, to było rozwalane do końca. No ale to wam później pokażę co i jak. Zobaczycie, bo tego miasta od 31 lat po prostu samo niszczeje, nikt tego nie odnawia i tak dalej.
Także nie, wesoło. Dobra, to muzeum to było najgorszym muzeum, w jakim byłem w ogóle w życiu. Nic tam ciekawego nie było. Powiem wam, że odczuć to 40 stopni. Jest tak okropnie gorąco, że szok. Niebezpieczna emigracja stała się jedyną nadzieją dla wielu Erytrejczyków, którzy szukają lepszego życia poza granicami swojego kraju. Ryzykują życie, przemierzając Saharę i próbując przepłynąć Morze Śródziemne na przeładowanych łodziach, gdzie wielu zginęło w trakcie tej niebezpiecznej podróży. Wielu z nich spędza tygodnie w trudnych warunkach, cierpiąc z powodu braku jedzenia i wody. Nawet jeśli dotrą do wybrzeży Europy, często napotykają na kolejne trudności, takie jak zamknięte granice czy niepewny status prawny. To miasto jest normalnie opustoszałe. Tutaj w ogóle nie ma ludzi nigdzie. Raz na czas się ktoś zdarzy. Z drugiej strony się nie dziwię, no jest 40 stopni, bo jest tak gorąco, że szok. Chciałem zobaczyć czołgi. No, tutaj było napisane, że to czołgi etiopskiej armii właśnie, które już w 1991 roku były rozwalone. Tutaj. O, przed nami kościół katolicki. Tutaj ogólnie mniej więcej jest podzielone tak 50/50. Chrześcijanie i muzułmanie, ale ogólnie dopuszczane są tylko 4 wiary. Inne są po prostu zakazane. A jeśli próbujesz wyznawać inną karę, masz przerąbane. Dobra, przyjechaliśmy teraz do... O, patrzcie, jak tu ładnie woda wygląda w ogóle. Jesteśmy nad Morzem Czerwonym. Red Sea, moi drodzy. Tam to już widać naprawdę porozwalane wszystko. No, ale my idziemy na początku zjeść, bo no nie da się teraz wytrzymać na zewnątrz. Nie wiem, kiedy ostatni raz czułem taki upał, a najgorsze jest to, że jak za parę dni będę na Danakil, to jest najcieplejsze miejsce zamieszkane przez ludzi. Teraz sobie nie wyobrażam, ile tam stopni będzie. Dobra, idziemy teraz do Starego Miasta i spróbujemy tutaj znaleźć coś do jedzenia. No bo tam to nic raczej świeżego byśmy nie dostali. Popatrzcie, jak tutaj tak uliczki wyglądają. No, teraz to później pochodzę, to wam pokażę więcej. Naprawdę widać, że tu nic nie było robione przez tyle lat. Odkąd się skończyła ta wojna. Samo niszcze jeszcze bardziej. Przyjechaliśmy do jakiejś lokalnej restauracji w stylu włoskim. Ale to wszystko to jest po prostu skansen. Próbuję lokalnego piwka. No, not cheers. Kampai. Dobra. Okay, mamy jedzonko. Okay, my friends, what is this exactly? Hey, you can explain. Yeah, it's a mix of fish. Mix of fish, yeah? This one it's spicy, this one no spicy, and rice, fried rice, yeah? Or this is no fried rice? And rice, yeah, rice and salad. And this is like typical from here, yeah? Yeah, it's from here, organic. Organic, everything is organic. But this country, everything is organic, yeah? Pure organic. Pure organic, okay, cool. Dobra, przynieśli nam jeszcze takie placki tutaj lokalne. To wziąłem na... No to w sumie w Etiopii widziałem
What's the name of this? What's the name of this? Jera? Jera. A, Jera, yeah? Injera. Okej, injera. Tak, no to mamy injera, no i po do tego wszystkie dodatki. Cytrynka do tego jeszcze. To jest spicy i to wygląda na spicy nawet. Hey, you're waiting like so long for this person. Maybe they have to go to the shop. Okej. Tutaj jedno. A, okej. Okay. You don't will have fish, you will have cat. Do you like to eat with hands? For me it's okay. For me it's okay, yeah. I eat many Muslim countries like this. For me it's okay. Yes. Wszystko oczywiście jemy tutaj rękami. Czyli placek. Zawijamy sobie rybkę. I do buzi. Ja mam, że nawet dobre to było. Powiem wam, że tutaj Stare Miasto to naprawdę wygląda źle. To jest śmieszne. Co kogoś spotkamy i najlepsze, jak dzieciaki tylko widzą tego chłopaka z Japonii, od razu China? China? Ja nie zapytają. Każdy z Azji to jest China tutaj. Siedział i pokazywał, jak filmy wyglądają w Hongkongu, jak się kręci. To wygląda naprawdę jakbym był w Jemenie, bo tak samo pamiętam to, tylko jest trochę czyściej, bo tam jeszcze było pełno śmieci wszędzie dookoła, ale tak samo wszystko rozwalone. W oknach okiennice, które zostały po kolonizacji włoskiej. W bocznych ulicach nie ma drogi w ogóle asfaltowej. Nie no, szok po prostu. Ja go pójdę zobaczyć do środka. Okej. Trzeba uważać tutaj, bo żeby się coś nie zapadło. Nie, dobra, może sobie odpuszczę, żeby nie iść do góry, bo te schody to nie wyglądają na takie, które miałyby wytrzymać. O, widziałem pierwszą panią, która przechodziła. Nas zobaczyła, to aż się uśmiechnęła. Szał po prostu, jak ci ludzie żyją. W jakichś warunkach tu muszą żyć. Na koniec warto wiedzieć, że Erytrea jest jednym z nielicznych krajów na świecie, które zostały wykluczone z eliminacji do Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Rząd, który tłumi wolność, również skutecznie tłumi pasję do sportu. Piłkarze, zamiast błyszczeć na międzynarodowych boiskach, są zmuszani do dezercji lub przerywania kariery, aby odbyć przymusową służbę wojskową. FIFA, dostrzegając te nadużycia, zdecydowała się na wykluczenie Erytrei z eliminacji, co stało się smutnym symbolem, jak polityka może zniszczyć marzenia i pasje. Erytrea to kraj, który zmaga się z brutalnym reżimem i nieludzkimi warunkami życia. To miejsce, gdzie wolność jest tylko słowem, a codzienne życie to walka o przetrwanie. Wiecie, co ciekawego usłyszałem? Że zapytałem się, co on uważa o kolonizacji, jak tutaj była. No powiedział, że to było złe.
Znaczy powiedział, że póki jeszcze byli Włosi, to było dobrze, bo Włosi budowali miasta, budowali fabryki, koleje, drogi, wszystko było dobrze. Ale kiedy Włosi przegrali w wojnie i Brytyjczycy tutaj weszli po II wojnie światowej, przez wiele lat niszczyli po prostu ten kraj. No i później Brytyjczycy weszli, Etiopia, przez 30 lat wojna tutaj, która była, rozwalili go całkiem. A wojna była oczywiście o to, że Etiopia chciała zagarnąć ten kraj przez dostęp do morza. No i co o tym uważacie? Co tutaj zobaczyliście? Bo ja powiem wam szczerze tak, że ja właśnie tak sobie wyobrażałem ten kraj. Niestety tak sobie go wyobrażałem. Wiem, że to jest bardzo złe, ale niestety tak sobie go wyobrażałem po tym, co słyszałem. Hello, how are you? Ale ludzie są tu tak mili, naprawdę są przemili, każdy jest ciekawy. Pamiętajcie, że to, co mówią media, a to, co jest naprawdę, to jest zupełnie co innego. Bo to, co się dzieje wewnątrz tego kraju, to, kto tu rządzi i tak dalej, to jest jedno. Ale to, jacy są ludzie mili, to, jakie możecie zjeść dobre jedzenie, poznać kogoś, to jest zupełnie co innego. I to właśnie chodzi w podróżach, żeby być otwartym. Żeby poznawać ludzi. I no to jest niesamowite. No. Tutaj następne porozwalane, a tam sobie stoi łóżko. China i znowu ktoś krzyczał China. Każdy, kto go widzi, to wie, że on jest China. Tutaj po środku duży meczet, ale meczet to prawdopodobnie był wybudowany już po wojnie. On wygląda całkiem dobrze. Au. Naprawdę myślę, że to, co powiem, to będzie złe, ale to wygląda jak sceneria z filmu jakiegoś wojennego i akurat jakby nikogo nie było na planie. Bo tu nie ma nikogo po prostu. Parę pojedynczych osób dopiero widzieliśmy. Zdjęcie chciałem sobie zrobić, jak jeden rąbnął głową. Ale jakie to jest przykre, że te dzieci muszą tutaj się wychowywać. I zero przyszłości. Jaką oni mogą mieć tu przyszłość? Słyszałem dzisiaj, że w Asmarze ludzie zarabiają $100 dziennie. Dlatego ludzie muszą w dwie pracy brać, żeby w ogóle przetrwać. Pomyślcie, co tutaj musi być. Tutaj to musi być dużo, dużo gorzej jeszcze. Wiecie co? Myślę, że w tym miejscu... O, to jest jakiś sklep nawet tutaj. W tym miejscu zakończę tego vloga. Zapraszam na kolejną część. To będzie oczywiście kontynuacja, także pamiętajcie, żeby zobaczyć wszystkie 3 części. Pozdrawiam.